No i tu jest czwarty dzień, ośrodek Wilga. Musiałem troszeczkę wcześniej wstać i przygotować się do tego, że szybciej pojadę do serwisu rowerowego. Musiałem przepakować wszystko z tyłu do przodu. No i jadę, kurde, szukać. Znalazłem w górze Kalwarii, że jest jakiś serwis od 10, co prawda. Myślę, że jak podjadę i zadzwonię, no to mi to zrobią. Bo jak nie, no to zagrożona będzie dalsza eskapada. Zajechałem do góry Kalwaria, umówiłem się w serwisie rowerowym u Mariusza. Fajnie, kurde, powiem wam, nie spodziewałem się takiej reakcji. Zajechałem, tutaj mistrz przyjechał dużo wcześniej niż miał otwarty zakład. Zrobił mi tą szprechę, coś tam jeszcze przy ośce było. I wiecie co na koniec się stało? Powiedział, że nie chce kasy. Kuźwa, normalnie mi jest trochę głupio, ale cieszę się, że są jeszcze tacy ludzie, tacy pomocni. I naprawdę dziękuję ci, Mariusz, za to, co zrobiłeś. Teraz nie zostaje nic innego jak dojechać. Tu chyba wjechałem na te słynne piaski jakieś za Otwockiem. No powiem wam, że moje cieniutkie oponki to w pewnych miejscach będę musiał podejść. Ale i tak dobrze, że popadało. To nie jest taki piach. Podejrzewam, że jak byłby skwar, wszystko wysuszone, to jakoś to idzie. No koła jak będą wyglądać, zobaczymy po narki. No to jest dalszy odcinek trasy. Tak to wygląda. No wcale łatwo nie jest. Jest to uciążliwe trochę. Wiadomo. Można prowadzić, można jechać. Zaraz skakuję, jadę. Teraz chciałem pokazać, jak to wygląda. Ciekawie. Jadę dalej. Bunkrów nie ma. No ale też jest fajnie. Nadal tu jestem. Gdyby ktoś pytał. Nadal jest ciężko jechać. W większości prowadzę rower. Kto się nie boi, ten jedzie. Ale porybane. Czad. Przejechałem. Nic, teraz tylko się cieszyć. Przejechałem całą tą, nie wiem, Amazonkę, czy jak to się nazywa. Ale jeszcze nie wyjechałem, nie wiem, jeszcze kurde, cywilizacji nie ma. Bolą mnie 4 litery już pomału. Nie tak jak ten, bo chyba zbyt mocno namokłem. Gdzieś się tam jak odpatrzenie zrobiły. No to teraz jeszcze super, bo mam kąpiel z pokrzyw co po chwilę. Także taka z deszczu pod rynnę. Nie wiem jak to nazwać. Czy jesteśmy masochistami? Być może. No i natura postanowiła nam kolejny raz rzucić kłody pod nogi. Pełno tu jest drzew powywracanych. To nie pierwszy raz, tylko wcześniej nie nagrywałem tego, co trzeba złapać rower za ramę i to przedźwignąć. Kiedy nam się wydaje, że już jest po problemie, to jeszcze kuźwa kolejne drzewa. Jak w kółko Macieju. I w kółko Macieju. I tam kolejne, i kolejne, i kolejne. Zaraz będę wyjeżdżał z Warszawy. To jeden z takich fajniejszych mostów nowoczesnych. Tak to wygląda. No i tak, dotarliśmy do
Nowy Dwór Mazowiecki. No i teraz patrzymy, gdzie by sobie znaleźć nocleg. Ja sobie przygotowałem wiele takich tańszych gdzieś noclegów. Mapki oczywiście, po ilu kilometrów gdzieś tam przejeżdżam. Tak, żeby było mi łatwiej, szybciej gdzieś tam podzwonić, nie tylko z tej znanej strony na by. Także zaraz dzwonimy i ustalamy sobie nocleg. Jadę teraz gdzieś za Modlinem w stronę Wyszogrodu ze Sławkiem razem na tą chwilę. No, próbujemy znaleźć gdzieś tak już pomału nocleg. Na razie wszystko pozajmowane gdzieś tam w stronę Płocka. A no ale jak będzie, to zobaczymy. Jesteśmy na razie niezłomni co do tego. I pod prąd, i pod prąd, i pod prąd, i pod prąd. No i tak, zbliża się już koniec czwartego dnia. Tak pomału, blisko gdzieś tam Wyszogrodu. My już kurde na lajcie. Prawie już ucieszeni, bo znaleźliśmy nocleg. Ciężko było dzisiaj w ogóle nocleg znaleźć. No, dzwoniliśmy kurde z ludźmi, wszystko. No ale znalazł się 10 km od drogi. To mówię, no co tam, poświęcimy się. A to już takie niespodzianeczki. Jak tu. Czy... O, tu też jest pięknie. Ja, że trzeba normalnie też prowadzić. Jak ktoś szuka wrażeń, na serio, rowerowych, to powinien się zapisać na Wisłę. Nie jeden kozak by tu zdechł. Na pewno. Dzień Wisły 1200. Jesteśmy w Wyszogrodzie. Dojechaliśmy właśnie 10 km, tam gdzie musieliśmy odjechać na ten nocleg. Czuć już, przynajmniej ja czuję, mocniejszy bóle 4 liter. Mięśni. Pysk mam kuźwa jakiś taki opuchnięty. Zostało, nie wiem, coś 440 km. No na raz na pewno nie będę próbował. Może mi się uda nam zrobić to w 2 dni. Ale to zobaczymy, jak to pójdzie. Na razie śniadanie teraz jemy przy sklepie. Dojeżdżamy do pit stopu pod górze. Kurwa, jakiś fotoradar. Chyba za szybko jadę. Będzie zaś kuźwa. Kwit! I płać, panie, płać! Siema, ziomale. A jest kawa? Kurde, zwycięstwo. Tak nas przywitał właśnie Płock. Jesteśmy gdzieś przed samym tym centrum, prawie że widzę most z daleka. A to tak dosyć piaszczyście. Także trzeba się jeszcze trochę pomęczyć. Nikt nie mówi, że będzie łatwo. Wiadomo, bo to już powtarzałem. Ale to jest taka ściecha, gdzie albo ukształtujemy się jeszcze bardziej. Nie wierzę, nie wiem, chyba jak ktoś tu już dojechał, nie wierzę, że porzuci to wszystko i powie nie, dalej nie jadę. Zostało raptem 400 km. Co się nie da, jak się da. Po prostu zacisnąć zęby. Jazda. No, które jest kolejne wniesienie w Płocku, jakieś tam z płyt. Powiem wam, niby są takie trudności, ale nie narzekam na nie. Myślę, że Wisła 1200 przyzwyczaja do bólu i do tego, że jest ciężko. I z każdym dniem mentalnie stajemy się coraz silniejsi. Wiadomo, że bolą mięśnie i zadek boli, karczycho boli, łapy bolą, sporo rzeczy gdzieś tam boli, ale
człowiek bardzo dużo potrafi znieść. To tylko kurde w głowie siedzi, żeby jak najdalej jechać, po prostu żeby jechać cały czas, nie? Nie musi być szybko gdzieś tam, ale po prostu walka ze słabościami i do przodu, nie? I ja myślę, że będzie dobrze. Każdy by chciał to skończyć, który tutaj zaczął, ale dużo zależy od głowy. No niestety jak się przydarzy jakaś kontuzja czy awaria roweru, no to jest siła wyższa, nie? Ale to, że ktoś się poda, bo mu się nie chce, to myślę, że to nie w tym rzecz. Kurwa, liczyłem na dobry wynik, normalnie w pierwszej 200, a tu normalnie czerwone światło, no i chyba wszystko szczeli. Czasami tak bywa, że jak GPS mi nie pokazuje jakiejś trasy dokładnie, to tak jak tutaj widać, setki rowerów, które przyjechały, wyznaczają szlak na takich trawach. Tylko można spokojnie tutaj jechać za tym. Ale tak nie zawsze tak jest, nie? Bo czasami ktoś inny gdzieś przyjeżdża, ale zazwyczaj tak Wisła 1200, szlak trudu i cierpienia. Niektórzy jeżdżą w nocy przez takie trasy. Kurwa. Czasami się zastanawiam, jak oni to robią, że tak dobrze widzą. To patrzcie na to. Woda, woda. Teraz tak, nie daj Boże, małe zawahanie i lądujemy. Tutaj, o kurwa, już całe musiora mokre. Chyba będzie wysuszyć. Trudno. Nowy Bóg pomóż. No czy pomoże, to nie wiem. Oby. Bo jeden tutaj z uczestników mówił: ni hu, nie pomoże. Sam se musisz pomóc. No zobaczymy, kto miał rację. Ucieszyłem się, że przez cywilizację pojadę w tym Toruniu, a tu wyobraźcie sobie to, co widać, puszczone przez jakieś tam łąka, knieje, bory, lasy, tak żeby było ciekawie. Super, dzięki. Dzisiaj jest czwartek, zostało mi jeszcze 240 albo aż 240 km do pokonania. Jadę sam na tą chwilę. Jak będzie, czy Wisła ma jeszcze dzisiaj na mnie jakiś plan niespodziewany? Nie wiem, czas pokaże. Jest 6. dzień, doklepałem się tutaj z Torunia. Starogród czy coś w tym stylu, taki długi pojazd. Niby siły no już są coraz mniejsze, ale martwi mnie to, że wczoraj sobie kupiłem bułeczki, jakąś tam kiełbasę na śniadanie i teraz, o ile myślałem, że wszystko dzisiaj pójdzie, no to kurde tak mnie mdli i odbiera mi tak jakby troszeczkę kurde sił witalnych. Na razie jadę, chcę to kurde po prostu przejechać, nie? Myślę, że będzie lepiej, oby lepiej, bo do celu zostało 180-190 km. To nie jest jakiś taki duży dystans. Nie, no żartuję, to jest duży dystans. Nie no,
Jeszcze trochę humoru mam, tak, ale jest to ciężkie. I oto jesteśmy w Chełmnie. Dosyć rano, cisza, spokój. Jakiś tylko grajek się tam gro. No ale nie będziemy go słuchać, bo mam co innego do roboty. Jada. No i jeszcze tak już mi przeszło. O, komitet powitalny. Pan Byk. Dzień dobry. Nie, krowa. Dobra. O, widzę jakaś fanka. Miejscu 1200. Jesteśmy w Grudziądzu. Jakiś taki trasa dla rowerzystów. Ale taka fajna. O kurwa. Czy tu jakieś zawody są? Nie wiem, bo naprawdę fajnica, stromo. Zjazdy i podjazdy zajebiste. Jadę w stronę miejscowości Gniew. Chyba już taki jakiś zaczątek. O, nieźle tutaj popierdzieliło. Szok. No nie, kurwa. Myślałem, że już go dzisiaj nie będzie. Ja pierdolę. Dobra, może bokiem. Przejdę. Już widzę. Trochę utorowane jest. Ale nie wszędzie. Jak to wygląda? Dzisiaj popadało. Wczoraj też. Jest Armagedon. Na moich oponkach niestety tutaj nie pojadę. Trudno. Trochę poprowadzę. To lubię takie spotkania przy sklepach. Zawsze można pogadać. Siema. Więc na szczęście żeście wszyscy. Wjeżdżam teraz do miejscowości Gniew. Fajna nazwa. Podejrzewam, że fajne miasto. Blisko już, a zarazem daleko. Mam już w nogach 140, jeszcze setę muszę walnąć. A już nie czuję jakoś, kurde, takiej werwy jak wcześniej. Jestem za Tczewem i kończy się Dzień Dziecka i autostrada piękna i trzeba będzie zapierdzielać teraz. Jest! Widzę morze! W końcu Wisła dociera do celu, do morza. Super! Samo dojście do morza to już jest czysty piach, suchy. Nie ma szans po nim jechać. Ale już jest za chwilkę morze, czyli z tego celu. No i dojechałem do krańcowego punktu tutaj nad morzem.
Teraz tylko już do Gdańska. Wisła 1200, hej! No to zbliżam się do mety. Tym hardcorem. To 59. Hej. Gratulacje. Ja się znałem w tym. Mnie? Ja już umyty, ubrany, czekam na dworcu na powrót do domu. Także dzięki za wsparcie wszystkim moim znajomym oraz dzięki za wsparcie od uczestników, których poznałem jadąc Wisłę 3200. Hej!